Cześć, ja jestem Jarek z Szalonych Walizek i dzień dobry, mówię Wam dzisiaj z Bali, z Ubud. Skoro tutaj wróciliśmy, to znaczy, że nam się podobało, a dlaczego, nie będę spoilerował, oglądajcie dalej sami. Lecimy. Podczas pierwszej podróży na Bali dosłownie biegliśmy przez wszystkie miejsca w Ubud, chłonąc to miasto, które przypadło nam szczególnie do gustu. Ale jak to zwykle bywa, gdy się biegnie, wiele nie można zobaczyć. Dlatego chcieliśmy tu wrócić, żeby mieć czas na spokojne spacery, pogawędki przy kawie i obserwacje. A szczególnie interesowało nas rzemiosło, poznanie nowych miejsc noclegowych i jedzenie. Zacznijmy więc od naszej ulubionej knajpki na śniadanie, która jest idealna dla kochających pospać dłużej w podróży, bo pierwszy posiłek serwuje do prawie w pół do trzeciej, a do wieczora pozostałe dania. Bri to typowa restauracja slow food, która zajmuje się wszystkim od tworzenia produktu do podania na stół. Jak nazwa wskazuje, specjalizuje się w serach i to najróżniejszych jego odmianach. Śniadanie tu to uczta, poezja, więc warto zarezerwować na nie więcej czasu. Można zacząć od truskawkowej matczy, która smakowała znakomicie. Po matczy zaczęliśmy ucztować na całego, gdy wjechały te grzanki jako jedna z części dania Big Bri. My tego nie przewidzieliśmy, więc ostrzegamy. Uważajcie z porcjami, bo są spore i można spokojnie zamówić jedną na parę. Wisienką na torcie w tym zestawie było lekko zapieczone brie z miodem i burrata. Na szczęście było nas więcej, każdy zamówił co innego i można było próbować. Ten chrupiący croissant na zapiekanym halloumi z arbuzem był też genialny. Wiedzieliśmy, że to przesada, ale zamówiliśmy jeszcze te naleśniki z bananem świeżym i owocami i czekoladą. Bomba kaloryczna, ale przepyszna. Miejsce, jak widzicie, do tanich nie należy jak na balijskie warunki, ale jest absolutnie warte tych pieniędzy. Wracając do Ubud, ponownie wybraliśmy ten hotel w północno-wschodniej części miasta. Jego zaletą jest położenie w spokojnej okolicy, a jednocześnie blisko najważniejszych miejsc w mieście. Chociaż Chapung Kote nie jest najnowszy, to przestrzeń jest doskonale zaaranżowana. Jest miejsce na obowiązkową świątynię, kilka budynków z pokojami, które wyróżniają się wielkością. Są oczywiście klimatyzowane, co pozwala spokojnie przespać noc przy temperaturach wahających się w granicach 30 stopni. Jest kilka opcji śniadania do wyboru, ale nam zwykle najbardziej pasowało typowo balijskie nasi lub mie goreng. Do tego zawsze był świeży sok, smoothie i balijska kawa przelewowa. Dobry początek dnia. W tej podróży mieliśmy czas, by nacieszyć się tym miejscem, otoczeniem i basenem. W okolicy jest wszystko, czego potrzeba. Knajpki, butiki z ciuszkami i sklepiki, gdzie można przysiąść na świeżego kokosa. W tej podróży, jak widać, nie byliśmy sami, a w naprawdę dobrym towarzystwie Natalii i Jędrzeja z Chwala.pl z Czarnogóry, Kingi i Albiego z Kaki Tours z Albanii oraz naszych ziomków Patrycji i Tomka. Na pierwszy lunchek trafiliśmy do knajpki, która nazywa się White Orchid i reklamuje się hasłem smaki Azji. Rzeczywiście są tu smaki Tajlandii, są tu smaki Wietnamu. Oczywiście jest również kuchnia balijska. Jest smacznie. Nie jakoś wybitnie, ale jest smacznie, więc można tutaj spokojnie zajść. Spróbowaliśmy curry z krewetkami, pierożki dim sum, różne rzeczy nasza ekipa brała. Popróbowałem wszystkiego i naprawdę solidnie. Ceny postaram się tutaj napisać w trakcie tego filmu, a knajpka znajduje się obok świątyni, przy której odbywa się procesja, obok Pałacu Królewskiego.
na którą trafiliśmy podczas tego drugiego wyjazdu na Bali. Szybko przekonaliśmy się, że Biała Orchidea to było jedno z najlepszych miejsc w Ubud, do którego wracaliśmy wielokrotnie i zawsze trafialiśmy na coś smacznego. Absolutnie polecamy to miejsce. Szczególnie soto ayam czy sałatkę z pomelo i krewetkami, mekong roll, czyli spring rollsy lub talerz grillowanych krewetek. Biała Orchidea znajduje się tuż obok hinduistycznej świątyni Purataman. Wróciliśmy do Ubud po roku nie tylko po to, żeby zobaczyć, poznać nowe miejsca w samym Ubud i w okolicy, oczywiście również, i takie miejscówki nam się trafiły, ale także po to, żeby odkrywać bardziej kulinarnie to miasto, ponieważ jak byliśmy podczas pierwszego pobytu, najlepszą kuchnię, jaką mieliśmy okazję próbować, balijską i azjatycką, bo tutaj właściwie można różne wariacje kuchni sąsiednich krajów spróbować, no to właśnie było w Ubud, a teraz wracamy do miejsca, które odwiedzaliśmy rok temu, którym nam bardzo smakowało i zaraz zobaczycie, co to za miejsce. Możecie je zobaczyć również w pierwszym vlogu z Bali, z Ubud, jest na naszym kanale, polecam, tam było rewelacyjnie. To miejsce to Sun Sun Warung. Na Bali warungi tym różnią się od restauracji, że są tańsze, bo to rodzinne biznesy, gdzie ceny można obniżyć pracą własną. Zwykle serwują jednak podobnej jakości, a czasem i lepsze jedzenie niż restauracje. Tak jak w przypadku Sun Sun. Po dobrym jedzeniu w Sun Sun można kończyć dzień, albo warto wybrać się na spacer uliczkami Ubud, na drobne zakupy lub masaż. A na kawkę w Ubud trafiliśmy do takiej znanej i bardzo uroczej kawiarenki, która nazywa się Lazy Cat Cafe. W środku bardzo industrialnie, betonowe ściany, ale naprawdę fajnie zaaranżowane, fajna sztuka, fajne zdjęcia, więc jeżeli będziecie chcieli gdzieś na kawę wpaść, to naprawdę gorąco polecam to miejsce. Z e-booka Aleksandry Najdy dowiedzieliśmy się, że ta kawiarenka należy do Aleksisa Dorniera, architekta, i jest połączeniem właściwie kawiarni i galerii sztuki, co tłumaczy właściwie te rewelacyjne zdjęcia i obrazy, które znajdują się w środku i które mi osobiście się bardzo podobają. Do Ubud wróciliśmy po roku i wiele zmian, być może dlatego, że trafiliśmy akurat na święto. Tutaj plac koło zamku, Pałacu Królewskiego w centrum. Kiedyś jak byliśmy, był pusty, teraz jest po prostu masę straganów, masę sprzedawców. Niestety trochę chińszczyzny, ale dużo, na szczęście, dużo pięknego balijskiego rękodzieła, z którego wiele pochodzi właśnie stąd, z Ubud. Jeżeli by Was to interesowało, to możecie wrócić do naszego pierwszego vloga z pierwszego pobytu na Bali. Podrzucę Wam tutaj kartę, żeby sobie wyświetlić i zobaczyć, jak wtedy to wyglądało, ponieważ wtedy oglądaliśmy m.in. Muzeum Sztuki Balijskiej, przekrój historii balijskiej sztuki, byliśmy w Pałacu Królewskim, byliśmy w wielu tutaj ciekawych miejscach, także gorąco polecam akurat ten film. Ale wracając na Bali, bardzo chcieliśmy wrócić do Ubud i chcieliśmy wrócić do Room for Dessert, tego cudownego miejsca z deserami. Idziemy dzisiaj ponownie, żeby spróbować menu degustacyjnego i też sprawdzić, co w tym menu się zmieniło. Za chwilkę Wam to pokażemy. This is your menu tonight. You will have 15 courses. And then the experience will move into 3 different areas. Yes, the first area you will start with the 5 chef free, and the second area you will have 5 dessert as your main course, and then you move in the last experience for the 5 petit fours. In here we plan some of the plan that we also use for the experience. So this flower we call frangipane flower.
We do also have mango. Yeah. Ginger. This is aromatic ginger. And this is turmeric. Yeah. This one. Turmeric. Yeah. Yeah. And then the last one here we have chocolate. It's a cacao. Yeah, this one. So for the chocolate, you will have one of the dish contained with the chocolate. Room for Dessert to miejsce, którego twórcą jest Will Goldfarb, Nowojorczyk uznany za najlepszego cukiernika świata i którego możecie zobaczyć w Netflixowej serii Chief's Table. Przeprowadził się na Bali, by być bliżej najlepszej jakości świeżych produktów. Dlatego Room for Dessert to nie tylko restauracja, ale i gospodarstwo dostarczające najlepszych produktów bez dróg na skróty. W 2024 roku świętowano 10-lecie istnienia restauracji i można było spróbować najlepszych dań z ostatnich lat. Menu jest co roku inne i to jeden z powodów, by tu wracać. Swoją drogą pracuje tu najbardziej zgrana ekipa, jaką kiedykolwiek widzieliśmy w restauracjach. Bez kija, wiadomo gdzie. A jeśli komuś mało atrakcji na taki wieczór, można go zakończyć w naszym ulubionym barze Vagabund, gdzie serwują naprawdę świetne drinki. To jest gruba polecajka, jeśli chodzi o kwestie mieszkaniowe w Ubud. Ubud jest dosyć głośnym miastem, a Dorotka znalazła tutaj miejsce, które jest bardzo, bardzo spokojne. To miejsce nazywa się Villa Hart, znajduje się bardzo blisko Pałacu Królewskiego, tuż przy takiej ulicy handlowej, takim deptaku handlowym. My tutaj byliśmy rok wcześniej, kupiliśmy obraz w Savannah Moon i właśnie przy Savannah Moon jest wejście do Villa Hart. Jest basenik, jest chyba łącznie 8 miejsc, tak, więc spokojnie możecie to sobie wziąć w większej grupie i tutaj odpoczywać, jest kuchnia, jest właściwie wszystko, ale oczywiście nie przyjeżdżać do tego miejsca, żeby tutaj gotować, ale jest wszystko, czego potrzeba do życia. Jest ekspres przelewowy, co dla nas jest bardzo ważne, bo rano lubimy sobie zrobić kawkę. Bardzo ładne miejsce, naprawdę. Gorąca polecajka. Zostawię Wam gdzieś na blogu pewnie link do tego miejsca, żebyście mogli skorzystać. Jeszcze jedno dobre miejsce na pierwszy posiłek znajduje się na obrzeżach Ubud i nazywa się Melali. Wszystkie zamówione dania były naprawdę świetne, poczynając od tosta z awokado z absolutnie pysznego chleba, innej wersji tosta z łososiem czy bowla. Sprawdziliśmy też zachwalane The Legend Cafe. Zamówiliśmy sajgonki, zupę z owoców morza i tuńczyka. Było naprawdę dobrze, bez zarzutu i do tego w naprawdę dobrych cenach, więc tym bardziej duża polecajka. Prawie na koniec naszego pobytu w Ubud zrobiliśmy sobie jeszcze jedną kulinarną podróż po indonezyjskiej kuchni, wybierając się do Nusantara. To restauracja uznana za jedno z najlepszych w kategorii kuchni tego kraju. Nusantara oznacza archipelag, czyli Indonezję, która składa się z 17 000 wysp, które zamieszkuje 1300 plemion i reprezentuje 3000 odmian kuchni. Nusantara to etnoportret kraju,
gdzie prezentuje się najpopularniejsze z indonezyjskich dań. Wybierzcie się tutaj, jeśli chcecie sprawdzić, jak różnorodna jest kuchnia Indonezji. Tuńczyk i zupy podawane w pieczonym kokosie były naprawdę obłędne. Sporo tu dań z Jawy, Sumatry czy Sulawesi, których nazw trudno zapamiętać, a tym bardziej wymówić. Ale warto spróbować krewetki z lokalnymi sosami czy kalmary. Porcje nie są duże, raczej degustacyjne. Tanio też tu nie jest, bo każde z dań kosztuje około 50 zł, ale naszym zdaniem warto, jeśli lubicie odkrywać smaki. Dzięki za obejrzenie tej solidnej porcji polecajek i smaków z Ubud. Podobało Wam się? To zostawcie łapkę w górę albo suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale.